Marta jest entuzjastką życia. I triatlonową wiedźmą. Krapka. Entuzjastka życia to jest mega dobre słowo i w ogóle mega mi się podoba, bo mimo tego cierpienia jakby mam fan z tego całego procesu. Bierzesz ich tam, Marta! Jazda, jazda, jazda! No wszyscy mi zawsze powtarzają, że nigdy nie lubiłam biegać i nigdy nie lubiłam się ruszać i nawet moi rodzice to potwierdzają. Myślę, że te 4 lata temu zaczęłam biegać z moim chłopakiem. No i potem przez to, że mieliśmy jakieś tam problemy z fizjo, z kontuzjami, mieliśmy treningi motoryczne właśnie pod to bieganie. No i tam poznałam mojego trenera, który powiedział, że zakłada team, że jest triatlonistą i on wtedy zaszczepił we mnie takie ziarenko. Pierwszym problemem było pływanie. Bardzo się tego bałam. Przez te w sumie paręnaście lat jakby w ogóle nie pływałam, nie chodziłam na basen, nie jeździłam nad jezioro. No i to był jakby ogólny lęk przed wodą, nawet na basenie i tym, że jakby jest jakaś tam głębokość, że nie ma tego gruntu. No ale myślę, że dobrze, bo od razu trener mi polecił swoją znajomą ze studiów, która uczy pływać. Pamiętam, że z Monią, moją trenerką, robiłyśmy wtedy takie ćwiczenia typowo na oswajanie z wodą, które robi się też u mniejszych dzieci. Nie wiem, miałam wtedy takie dziwne odczucia w momencie, jak wkładam głowę do wody. Czasami miałam jakieś ataki paniki, no ale na szczęście przez opiekę trenerską jakby mogłam sprawnie z tego wyjść, z tego lęku i potem step by step po prostu budować jakąś technikę kraula, którego no nie umiałam po prostu. W grudniu, czyli już jakby po tych paru miesiącach pływania zapisałam się już na Sieraków, na moje pierwsze zawody. No więc jakby wiedziałam, że muszę się po prostu nauczyć pływać, bo inaczej po prostu tam zginę. Problem pojawił się taki, że nagle z basenu, który stał się już dla mnie mniej więcej komfortowy, musiałam wejść do jeziora, którego praktycznie nie znałam, gdzie była zimna woda, gdzie nic nie było widać, gdzie było dużo ludzi. Tydzień przed tym Sierakowem w ogóle zrobiliśmy sobie konsultacje teamowe właśnie tam na miejscu. Czyli zrobiliśmy moje pierwsze open water. To, co pamiętam, to, że ta woda była faktycznie mega lodowata i była strasznie zielona i bardzo bałam się wsadzić głowę do wody. Więc na tych konsultacjach teamowych tydzień przed startem jakby miałam takie pierwsze swoje doświadczenie z tą wodą. No i pomyślałam sobie, że na zawodach już chyba nie będzie tak źle. Faktycznie ustawiłam się wtedy gdzieś tam z tyłu. Miałam giga problem z parującymi okularkami, bo mega się popłakałam po prostu na starcie, już czekając po prostu na swoją kolej. Mam w ogóle nagranie wtedy z tego wejścia do wody i ten kawałek twarzy faktycznie pokazywał, że byłam mega zestresowana. Wejście do tej zimnej wody, gdzie jeszcze trochę nie wiedziałam, jak się zachowywać w tej wodzie. Jakby próbowałam się skupić na oddechu, na tym, żeby nie utonąć. Także to wszystko jakoś mnie uratowało. Jak wyszłam z wody, to jeszcze nie do końca poczułam ulgę, bo w Sierakowie jest tak, że jest giga podbieg po wyjściu z wody. Potem wbieg do strefy zmian. Pokonanie już tego rowerka na tych góreczkach w Sierakowie. Pokonanie tej piaszczystej trasy w tym lesie. No i faktycznie wbieg już po tartanie. No czułam się taka podbudowana tym wszystkim, że jednak cała praca, którą gdzieś tam wykonałam przez te wszystkie miesiące jakby w końcu się ziściła. Że czekał na mnie mój chłopak na mecie, że mogłam mieć ten pierwszy medal, no i że w ogóle nie umarłam na tej trasie i że nie utonęłam. To jest w ogóle kosmos dla mnie, że to przetrwałam mimo wszystko. Myślę, że te wszystkie doświadczenia jakby wpływają na to, jakim jestem człowiekiem, jak żyję, jak jakby bardzo wierzę w siebie i to, co robię na przykład zawodowo. Bo sport jakby po pierwsze daje mi trochę taką bezpieczną przestrzeń, że jeżeli coś złego się dzieje, to jakby zawsze mogę to trochę odreagować w tym sporcie. No ale też to, że trochę cały czas przekraczam jakieś swoje granice, przesuwam bariery, no to potem w takim życiu codziennym jakby jest mi trochę łatwiej. Myślę, że piękne jest to, że też inspiruje wielu ludzi, bo dostaję czasami DM-y na Instagramie, że ktoś po prostu zaczął biegać albo chce zacząć pływać i po prostu pytają się o jakieś takie podstawowe rzeczy. Także jestem z tego na maksa dumna i wdzięczna, że mogę tak oddziaływać na ludzi. Jeżeli chcesz zacząć trenować triatlon, no to po prostu zacznij. Myślę, że nie ma tutaj lepszej motywacji niż to, że możesz mieć jakiś fajny experience w życiu. Na pewno poznasz wspaniałych ludzi,
którzy okażą się często po prostu twoimi przyjaciółmi w późniejszym czasie. Także no totalnie się tego nie bójcie, bo nawet będąc osobą, która kiedyś nie lubiła uprawiać sportu, można być tu, gdzie ja teraz i się cieszyć z tego, że można startować w kolejnych zawodach.